Apple, puszczając systemy oficjalne dzień po konferencji, definitywnie zasponsorowało mi challenge zrób film w 12 godzin, bo tyle czasu mi właśnie zostało. Jest środa, 7 rano, mam nadzieję, że dam radę. Lecimy. iOS w swojej 14. iteracji bierze stałych bywalców na terapię szokową, prezentując nowe widgety, które można rozkładać dowolnie po ekranie. Do wyboru mamy 4 rozmiary: 1:1, 2:1 i 2:2. Dostępny jest też widok 2:3, ale ten póki co zarezerwowany jest tylko dla systemu i używa go niedostępna w Polsce usługa Apple News. Widgety można stakować poprzez nałożenie kilku widgetów tego samego rozmiaru na siebie. Możemy także decydować, czy mają się zmieniać same, czy to my mamy sobie je scrollować. Nawiązań do Androida w tej wersji sporo, ponieważ w trybie edycji ekranów, klikając na kropki wskazujące ilość ekranów, możemy nimi zarządzać, a także je ukrywać. Zapytacie, po co mielibyśmy to robić? Ano po to, że na ostatnim ekranie Apple ukryło bibliotekę aplikacji, czyli wszystko, co mamy na iPhone'ie, posegregowane na kategorie, z szukajką, która opcjonalnie może służyć za pionową listę wszystkich apek na iPhone'ie. Natomiast iPadOS 14 kontynuuje wizję idealnego systemu dla tabletów rozpoczętą rok temu wersją z numerem 13. 14 czerpie garściami z funkcjonalności tegorocznych wersji iOS-a i macOS-a i stawia podwaliny pod otwarcie się Maców na ARM. Z tegorocznych nowości iOS-a poznamy od razu nowe widgety, które w przeciwieństwie do iPhone'a nie można rozkładać na ekranach. W edycji bocznego pasa widgetów można zauważyć, że dokonano zmiany co do przypiętych widgetów. Teraz mamy dostępne pole 2:2, które zapełniamy widgetami i te zawsze będą widoczne. Co ciekawe, biblioteka aplikacji i edycja ekranów już na iPadzie nie zawitały. Siri została zmieniona. I to tak bardzo. Kula z gadula pojawia się na dole ekranu i nie zasłania treści. It's currently partly cloudy and 17 degrees. Ale niestety w momencie, gdy Siri jest na ekranie, to nie możemy wchodzić w interakcję w to, co znajduje się za asystentką, a jakiekolwiek kliknięcie w coś poza Siri wyłącza ją. Dużo zmian przeszło Spotlight. Te na iPadzie wygląda jak żywcem wyjęta z macOS-a. Szczególnie gdy wywołujemy ją skrótem na zewnętrznej klawiaturze. Sam silnik wyszukiwania został przebudowany i jest bardzo szybki. A definitywnie miłym akcentem jest możliwość uruchamiania apek jak w macOS-ie. Wystarczy wpisać kilka liter z nazwy apki, kliknąć Enter i cyk, apka się uruchamia. Ten sam trik działa też na iPhone'ie. iPadOS pożyczył też funkcję z Apple Watcha. Od teraz urządzeniem wejścia tekstowego jest Apple Pencil. W każdym polu można zacząć pisać ołówkiem, a iPad zamieni nasze koślawe pismo na tekst. W większości przypadków. iMessage po raz kolejny przeżywa renesans. Na głównym ekranie możemy przypiąć do 9 kontaktów lub grup. Na grupach można tworzyć wzmianki. Wystarczy napisać imię, nazwisko lub pseudonim jednego z członków grupy. Ta zostanie podkreślona, wystarczy stuknąć i wybrać odpowiedni kontakt. Druga osoba dostanie powiadomienie, nawet jeśli ma włączony tryb nie przeszkadzać na daną grupę. Można także redagować wątki grupowe i odpowiadać na wiadomości. Każda odpowiedź tworzy osobny wątek, do którego można wejść, by zobaczyć cały wątek wyodrębniony z całości konwersacji. A no i grupy mogą mieć zdjęcia. Memoji dostały 11 nowych fryzur, 19 nakryć głowy, a nawet maseczki. Tak, dalej trzeba takowe nosić, drodzy foliarze. Ponadto naklejki Memoji dodają nowe uosobnienia znane z emoji, m.in. żółwik, uścisk czy zarumienienie się. Mapy. Cóż, żadna z nowości nie działa w Polsce, więc lecimy dalej. W Safari dodano raport ochrony prywatności, który zbiera informacje, gdzie to Mareczek Cukiereczek albo wielki wujek Google zbiera o nas dane. A w zasadzie chciało spróbować, bo Safari będzie stawiać tym trackerom czynny opór. Funkcja oprócz zbierania identyfikuje również właściciela danego trackera, a także prowadzi ranking, jaka to strona jest zbyt chętna na nasze dane. I tak, na stronie Apple też są trackery. AirPody od teraz posiadają komunikat informujący o pomyślnym połączeniu lub rozładowywującej się baterii, lub przełączeniu słuchawek do innego źródła. Ta funkcja tylko dla AirPodsów drugiej generacji i AirPodsów Pro. Te drugie dostały też dźwięk przestrzenny. App Clips to nowa funkcja, dzięki której nie potrzebujemy posiadać danej aplikacji, by móc z niej korzystać. Jeżeli deweloper przystosuje aplikację, to wycinek apki może się odpalać po zeskanowaniu odpowiedniego tagu NFC, kodu QR albo otrzymaniu przygotowanego linku. Wycinek pobiera się z App Store i nie będzie to wcale długi proces. Apple wymaga, żeby wycinek ważył nie więcej niż 7 MB. Jedyną apką, która na tą chwilę potrafi korzystać z wycinków, jest Parcel, dzięki któremu możemy podejrzeć historię paczki w interfejsie podobnym do tego, jaki znajdziemy w pełnej apce. W kwestii prywatności Apple stawia coraz odważniejsze kroki. Jeżeli apka korzysta z aparatu lub kamery, to na status barze zauważymy odpowiednio zieloną lub pomarańczową kropkę. Ponadto w Control Center możemy podejrzeć, jaka apka dokładnie korzysta z peryferiów. Jeżeli jakaś apka prosi o lokalizację, to możemy wybrać, czy apka ma znać położenie dokładne, czy tylko przybliżone. A jeżeli jakaś prosi o zdjęcia, to możemy sprecyzować, do jakich zdjęć możemy udzielić dostępu. A funkcja zaloguj się z Apple została rozszerzona o funkcję migrowania istniejących gon zarejestrowanych na maila. A następnym razem weźmiemy na warsztat WatchOS 7.